Poniedziałek, ależ program się szykuje. W dzisiejszym odcinku afera bananowa się rozkręca, Chiny stanęły po stronie Ekwadoru. FSB oskarża Federalną Agencję Transportu Lotniczego. Rząd rosyjski ma kolejny plan. Jaki? Jak zwykle sprytny. Komornicy odnotowali gwałtowny wzrost uzasadnionych skarg na windykatorów. Czy Putin wpadł na pomysł, jak zjeść ciastko i mieć ciastko? Wydatki na naukę. Na koniec Rosja rozbudowuje sieć fotoradarów i odnotowuje rekordowe ilości mandatów. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w poniedziałek. Ja się muszę do czegoś przyznać. Lubię te poniedziałki, tak jak już znowu zaczynamy na żywo. Aż do pracy. Tak, ja jestem chyba jedną z niewielu osób w Polsce, która z uśmiechem przychodzi do pracy w poniedziałek i się cieszę, że możemy poczytać te czaty i możemy sobie porozmawiać, ale przede wszystkim, że możemy sobie poczytać nowe rzeczy, które się wydarzyły przez weekend w Rosji, a te są niezwykle ciekawe, Pawle. Ale to się może zmienić, bo masz wolne weekendy, możemy zrobić, żeby tych wolnych weekendów nie było. Piszcie, czy chcecie też w weekendy, bo ja występuję w weekendy, a więc piszcie, czy chcielibyście zobaczyć Mateusza też w weekendy. Przepraszam bardzo, ja jestem w weekendy obecny. Całą sobotę jestem i niedzielę rano też byłem. Tak. No. Dobrze, przejdziemy sobie, słuchajcie, do pastka, bo mamy złe informacje dla Rosji. Rekord mamy, jeżeli chodzi o rosyjski gaz. Pomimo różnego rodzaju pewnej, można powiedzieć, ofensywy medialnej, zarówno na Twitterze, jak i w rosyjskich mediach, no rosyjski gaz spada i zarówno cena, jak i wolumeny dostawy. Są problemy z tym LNG, są też zakusy, żeby Europa coraz mniej kupowała. O tym sobie mówiliśmy wczoraj. No i teraz ta cena 20, słuchajcie, to jest rekord. 26. Spadek w tym momencie o 4%, ponad, dosyć duży. Jeżeli chodzi natomiast o ropę, tu mamy stabilizację, Brent okolice 81, Urals okolice 71, 72 teraz widzę nawet, podałem. Jeżeli chodzi o waluty, to się za bardzo nic nie zmienia. A więc możemy przejść do krótkich informacji. Dobra, no to ja zacznę. Zwycięzca drugiej tury wyborów prezydenckich w Finlandii został kandydat Partii Koalicji Narodowej, były premier kraju Aleksander Stubb. Po przeliczeniu 100% głosów otrzymał 51,6% głosów, podczas gdy jego rywal, były minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto, otrzymał 48,4%. Frekwencja wyborcza wyniosła w Finlandii bardzo wysokie 70,7%. Przypomnijmy, Aleksander odmówił rozmów z Putinem przed zakończeniem wojny w Ukrainie. No i to mu dało zwycięstwo, myślisz? Nie. No ale to... Nie, bo tam w tym momencie chyba Finowie wychodzą na najbardziej taki jastrzębi kraj. Już są w NATO, już mogą. Już mogą, tak wcześniej byli tacy, ale ta zmiana postawy jest, no jednak jest zabawna, tak wcześniej takie wypowiedzi, bardzo stonowane. Jak tylko przystąpili do NATO, a nawet już wcześniej, no to te wypowiedzi się mocno zaostrzyły. No i można powiedzieć, że prawie każdy z tych polityków mówi to samo, co kraje nadbałtyckie. Zresztą właśnie widzimy, kraje nadbałtyckie i Finowie, bardzo podobna retoryka w stosunku do Rosji, bardzo twarde, różnego rodzaju, można powiedzieć, twarde stosunki. Może tak, to tak powiem, będzie ładnie. Twarde stosunki z Rosją. Rosjanie skarżą się na to, że tutaj jest rusofobia ze strony Finów, no natomiast tak to wygląda. Tak, im bliżej Rosji, tym lepiej widać, czym jest ten kraj. Tak, ale wiesz, no niektóre kraje, na przykład jak Słowacja, tam mamy podzielone to społeczeństwo, tak, jeżeli chodzi o stosunek do Rosjan, a w przypadku Finów raczej wszyscy popierają tą politykę, którą prowadzi obecny rząd, no i w tym momencie również będzie prowadził prezydent. Trwają za to, słuchajcie, problemy z dostawami ropy, soku z Sachalina 1 do Indii.
Po morzach w tym momencie błąka się już prawie 20 tankowców. 2 z nich udało się dostarczyć Chinom. Wiktor Titow i Wiktor Koniecki przybyły do portów Shantung i Tianjin. Kolejny tankowiec Jaguar został rozładowany w Wadinar w Indiach, choć pierwotnie był przewidziany do rafinerii Nayara Energy. Jeżeli ktoś nie wie, jak dużo to jest 20 tankowców, to ja odsyłam do Bodajże naszego, 18, tak jakbym dobrze liczył, ale tutaj... odsyłam do naszego programu Od dinozaura do Putina. Tam Tomasz wytłumaczył, jak dużo to jest zapełnić tankowiec. Jeżeli tych, A to jeszcze są różne. To tam ale jeżeli tych są i średnie, duże, na tyle, małe. to całkiem dużo tej ropy tak sobie kursuje. Dużo. Rosyjski rząd przedłużył do 31 grudnia 2040 roku zezwolenie Jamał LNG na dostawy skroplonego gazu ziemnego niemieckiej spółce Securing Energy for Europe, znacjonalizowanej przez dawny Gazprom Germania. Czyli Niemcy sobie zabezpieczyli dostawy, czy do 2040? Nie, trochę inaczej. Nie. Gazprom Germania teraz to jest Security Energy for Europe. No i tu musiało być specjalne zezwolenie, żeby móc dostarczać. A co Niemcy dalej zrobią, no to już jak gdyby jest inna sprawa. Ale Rosjanie są chętni, oni mówią, jesteśmy chętni, chcemy z wami współpracować do 2040. Zobaczcie, tutaj jest pozwolenie. Takie otwierają drzwi i mówią, chodź. Tak, ten gaz niekoniecznie idzie do Niemiec, na przykład był sprzedawany ostatnio do Indii. No tam się mówi, że tam Indie dostarczają rosyjską ropę, nie do Europy, no a czasami jest tak, że to jest odwrotnie. A więc ten rosyjski gaz Niemcy sprzedali na przykład do Indii też takie pozwolenie im na przykład było potrzebne. No i takie różne tutaj cały czas ta współpraca powoli zamiera. Natomiast no cały czas niektóre rzeczy się odbywają, jeżeli chodzi o Europę i Rosję. A my sobie powiemy o Rostacie, który oszacował odpływ migracji netto z tak zwanych nowych regionów, czyli tych okupowanych przez Rosjan, na 87 000 osób w 2023 roku. I to jest bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o Rosjan i te okupowane rejony, bo tam brakuje praktycznie wszystkich. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na, nie wiem, nauczycieli, mechaników, no wszystkiego w tych Ja się zastanawiam, czy to jest odpływ. I migracja cały czas, wiesz, albo do Rosji, albo na Ukrainę, czy na zachód się odbywa. Ja się zastanawiam, czy tu nie są też ukryte jakieś ofiary, wiesz, bo oni jak Tego szacują, nie? Wiesz, wpłynie coś takiego, a... Tego nie wiem. No, sytuacja w tych regionach, jak widać, jest zła. Pod zarządem rosyjskim one się nie rozwijają, tylko się zwijają, pomimo że Rosjanie już tam utopili masę pieniędzy, do czego też się przyznają. Nie? Często a teraz, to papierowe takie pieniądze, ale... Teraz USA drobny krok do przodu. Pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu przeszła proceduralne głosowanie w Senacie. Decyzję poparło 67 senatorów, 27 było przeciw. Natomiast to nie oznacza, że pomoc została przegłosowana, tylko że tak jakby pierwszy etap, tak? Ja to dzisiaj słuchałem. Drugi. No, czy drugi, ale to jeszcze nie jest to, co trzeba, nie? Więc tu taki drobny kroczek w dobrym kierunku, ale zobaczymy, co dalej. Tak, jeszcze kongres będzie, jeszcze tych głosowań będzie kilka, jeszcze będą poprawki. Ja mówiłem, że tutaj trumpiści chcą jak najbardziej wydłużyć i utrudnić demokratom przegłosowanie tego, bo uważają, że to jest plan demokratów, a nieprzegłosowanie pomoże Trumpowi wygrać wybory. A jeżeli jesteśmy przy Trumpie, to szef Rady Europejskiej Charles Michel
zapowiedział konieczność pilnego dążenia do strategicznej autonomii Unii Europejskiej i inwestowania w obronę na tle krytycznych wypowiedzi byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na temat relacji Waszyngtonu z sojusznikami z NATO. No i tu krótki komentarz. Dobry kierunek dla Europy. Szkoda, że nie wcześniej, ale i szkoda, że dopiero pod naciskiem skandalicznych tych słów Trumpa. Natomiast tu coś powiem w obronie Trumpa, bo u nas jest to przedstawiane jak taki diabeł. On powiedział, że kraje, które nie łożą na obronę, no muszą się liczyć, że zostaną zaatakowane, a on nawet będzie nakłaniał tak Rosję, żeby atakować, bo on cały czas powtarza, że Europa i niektóre kraje europejskie okradają Stany Zjednoczone i każą być wartownikiem i USA musi płacić na żołnierzy w Europie, a te kraje nic nie robią, żeby się obronić. W związku z tym trzeba to jak najszybciej zmienić. To ta retoryka i to działa. Takie wstrząśnięcie, wiesz, I to tak, zdaniem... trochę. I on powie, a ja tak mówiłem, bo chciałem z nimi potrząsnąć. Nie? Ja tak wcale tak nie myślałem, że ich tam koniec końców nie będę bronił, tylko nie może być tak, żeby podatnik amerykański płacił na podatnika europejskiego, a on się z nas śmiał. Nie? No i to jest mniej więcej tego typu retoryka. No i widzisz, pamiętajmy, ona jest bardziej wyborcza, ale działa. Działa też, jak widzimy, na Europę. Na szefa Rady Europejskiej. No i coś się dzieje. No nie tylko tak. Mamy też wypowiedzi z Polski, tak, z Niemiec, że wszyscy się obawiają tej kadencji Trumpa, która prawdopodobnie nadchodzi. No i tu te działania dobrze, że się intensyfikują, więc dla nas to może akurat być pozytywne. Tak, myślę, że on tak dobrze, mówi. Że nie na zasadzie, tak se gada, tak, tylko ktoś to poważnie traktuje. Tak. Japonia przeznaczy kolejne 15,8 miliarda jenów, 106 milionów dolarów na pomoc Ukrainie podczas konferencji, która odbędzie się w Tokio 19 lutego. Taki już Japonia w tym roku bardzo dużo pieniędzy daje. Nie? No tak. Bardzo sympatycznie. Najlepszym wyjściem dla zachowania ukraińskiej państwowości byłoby stworzenie strefy buforowej między Rosją a Zachodem, powiedział premier Węgier Viktor Orbán. To może z Węgier zrobimy strefę zaporową. Niech sobie tam zapory u siebie stawia. Będzie dyktował, nie? A tu postawimy zaporę, a to jezioro. Nie, no bo żeby Ukraina poza NATO, poza Unią Europejską, taki kraj buforowy, w którym, nie wiem, tli się chyba przestępczość i jest pomiędzy, tak? Nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Taki czyściec pomiędzy mirem a Unią. Tak, taka zapora, tak? Tu wolny świat, a tam Rosja, nie? I taki mur na 1000 metrów w górę najlepiej. No dziwne pomysły, coraz dziwniejsze Orbana, coraz bardziej odstaje zupełnie od pozostałych krajów, no szczególnie w obecnych czasach. Wolumen obrotu lirą turecką spadł 4-krotnie w ciągu miesiąca. Rosyjskie media podają jeden z powodów, choć nie najważniejszy. Zauważają, że sytuacja w relacjach między instytucjami kredytowymi obu krajów nadal się pogarsza, a wraz z nią płynność w handlu walutą turecką. No i Turcy tak troszeczkę, myślisz, przystosowują się do poleceń USA, czy negocjują na twardo z Rosją? A może jedno i drugie? Nie, wiesz co, i to mają bardzo duże problemy gospodarcze, odwołanie jeszcze, ta dymisja szefowej nie poprawia sytuacji. Tu tak naprawdę są potrzebne zmiany polityczne, tych zmian politycznych, żeby tą gospodarkę poprawić i trochę inne podejście. No prawdopodobnie nie będzie, bo Turcja chce być potęgą, natomiast będzie jej trudno być potęgą i mocarstwem regionalnym bez silnej gospodarki, a ta gospodarka na tle problemów światowych i też problemów właśnie w wymianie z krajami na przykład Unii Europejskiej, no pogarsza się. Tutaj
troszeczkę poprawiała faktycznie sytuacja, czyli bycie takim hubem i pośrednikiem w stosunku do Rosji. Natomiast tak jak widzimy, w nieskończoność nie można być. No i to też zaczęło też w Turcji ciążyć, dlatego też wprowadziła pewne ograniczenia. No i teraz trochę, mówię, zmiany polityczne, bardziej otwarcie na zachód, ale to obecny prezydent ma inne plany, tak? Więc tak. Żeby inwestorów ściągnąć, musiałyby być pewne zmiany polityczne. A potrzebne są przede wszystkim inwestycje. Tu dostajemy informację, że ogląda nas niemal 1000 osób, a jest mało lajków. Myślałem, że jakiś problem jest. Nie, i padło pytanie, czy reszta to są oficerowie prowadzący. I wiesz co, i ja zacząłem to rozumieć, bo ja tak czasem mam takie lapsusy językowe i się przejęzyczam. Jeżeli oficer rosyjski próbuje to tłumaczyć z polskiego na rosyjski, to on potrzebuje rzesze ludzi, żeby mnie ogarnąć. Więc może tak jest. Pożałuista. Przechodzimy teraz do już dłuższych informacji i dzisiaj zaczynam ja. Afera bananowa się rozkręca i rozkręca się w ciekawym kierunku. Nowym rynkiem zbytu dla bananów z Ekwadoru, które od początku lutego nie są już dostarczane do Rosji, będą Chiny. Eksport ekwadorskich bananów do Chin ma wzrosnąć 1,5-krotnie w ciągu najbliższych 5 lat, podało Stowarzyszenie Eksporterów Bananów Ekwadoru. Skrót to jest AEB, jeżeli byście chcieli wiedzieć. Jak zauważa stowarzyszenie, otwarcie chińskiego rynku bananów było możliwe dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu, która została zatwierdzona dzień wcześniej przez Zgromadzenie Narodowe kraju. Więc Ekwador bardzo szybko sobie poradził, podpisał umowy handlowe z Chinami. Potencjalnymi konsumentami będzie 1,4 miliarda mieszkańców Chin. W zeszłym tygodniu Rosjanie klasycznie odmrozili sobie uszy na złość wszystkim i nałożyli zakaz dostaw bananów z 5 przedsiębiorstw w Ekwadorze, powołując się oczywiście na identyfikację niebezpiecznego szkodnika kwarantannowego Polifagi humbug. Decyzja została podjęta wkrótce po ogłoszeniu przez władze Ekwadoru zamiaru transferu do Stanów Zjednoczonych rosyjskiego sprzętu wojskowego, który mógłby następnie trafić do armii ukraińskiej. Już są informacje, że ten sprzęt gdzieś tam się pojawił. Zamiast ekwadorskich bananów, które Rosja kupowała od czasów sowieckich, czyli strasznie długo, Roselchonnadzor zatwierdził dostawy bananów z Indii. Jak poinformował departament, od początku tego tygodnia pierwsza partia już dotarła do Rosji, a dodatkowych dostaw spodziewamy się w kolejnych dniach. Pojawiło się zatem wcześniej przez nas w żartach sformułowanie ropa za banany. To stało się teraz prawdą. Banany z Indii do Rosji, z Ekwadoru do Chin, broń z Ekwadoru na Ukrainę. Na ten moment to tak wygląda ta bananowa ruletka, ale kto wie, co przyniosą kolejne dni, bo może tam jeszcze jakieś odnogi bananowe się pojawią. No robi się ciekawie. Chińczycy mówią, to my to weźmiemy te banany, czemu nie? Tutaj pan Cezary bardzo hojnie proponuje za jednego lajka, który oddacie na nasz program, 1 jajko. Dziękujemy za ten donate. Z panem Cezarem proszę się umówić, jak odebrać to jajko. Natomiast zwróć uwagę, że humbaki mogą tylko w Rosji żyć, a w Chinach mają chyba jakieś niesprzyjające środowisko. Może wiesz co, one lubią nawóz. Nie wiem, bo w Rosji tak, ale to właśnie i to też ciekawe, bo te z Indii, to te humbaki już na przykład w Rosji też są nieodporne. No to te indyjskie. Bardzo słuchajcie, ciekawe. Ciekawa ta wojna bananowa wyszła. Wydaje się, że teraz Rosję te banany hinduskie powinny zalać. No ale zobaczymy na co będą przerabiać te banany. Jak macie jakieś pomysły, to również piszcie. A my mamy dzisiaj, ja przynajmniej przygotowałem bardzo ciekawą informację. Zostańcie szczególnie do końca, bo was pewne liczby zaszokują, jeżeli chodzi o liczbę mandatów w Rosji. A my przejdziemy do, w sumie chyba okładek rosyjskich dzisiaj gazet.
FSB oskarżyło Federalną Agencję Transportu Lotniczego o nielegalną sprzedaż 59 śmigłowców i samolotów za granicę, do nieprzyjaznych państw, w tle korupcja i sprzyjanie Ukrainie. A rosyjskie gazety się o tym dosyć mocno rozpisują. A o co chodzi? Federalna Służba Bezpieczeństwa wszczęła sprawę karną przeciwko kierownictwu Federalnej Agencji Transportu Lotniczego w związku z nielegalnym wycofaniem 59 samolotów i śmigłowców za granicę. Według nich od tego czasu w wojnie po stronie Ukrainy wzięły udział co najmniej 3 śmigłowce, czyli oni jak gdyby zidentyfikowali te śmigłowce, że wcześniej były rosyjskie, i nagle pojawiły się po stronie ukraińskiej, a także transportowce IL-76, które dostarczały ładunki z wyłączonymi transporterami, aby nie można było śledzić ich tras i identyfikować. No, ale tutaj czyli sprzedali krajom trzecim, te kraje trzecie sprzedały je w Ukrainie? Takie jest oskarżenie z grubsza, znaczy nie wiadomo, ale śledztwo się toczy, ale tak mniej więcej z pierwszych informacji wynika. W ramach tej sprawy 7 lutego przeszukano centralę Federalnej Agencji Transportu Lotniczego na Leningradzkim Prospekcie w Moskwie. Funkcjonariusze FSB zajmowali się przejmowaniem dokumentów w biurach 2 urzędników agencji, szefowej Departamentu Inspekcji Bezpieczeństwa Krystyny Bywaliny oraz zastępcy szefa Departamentu Państwowej Rejestracji Cywilnych Statków Powietrznych, Praw i Transakcji Piotra Kozyriewa. W trakcie działań zabezpieczono przedmioty i dokumenty potwierdzające nielegalność działań pracowników Federalnej Agencji Transportu Lotniczego i innych niezidentyfikowanych jeszcze osób w celu wyrejestrowania statków powietrznych i sprzedaży za granicę. W rezultacie FSB wszczęło sprawę karną z artykułu, no i zgadnij jaki. No jak Rosja, to zaniedbanie. O zaniedbaniach, część pierwsza, artykuł 293 kodeksu karnego przeciwko Kozyriewowi, Bywalinie i jej byłej zastępczyni Annie Żylcowej, która została zwolniona z agencji w czerwcu 2023. Powodem zwolnienia tej ostatniej mógł być antywojenny plakat w miejscu pracy i negatywny stosunek do wojny. Więc tutaj próbują podciągnąć tą prawdopodobnie korupcję pod jakieś sprzyjanie Ukrainie. Przeciwko Bywalinie wszczęto również sprawę o nadużycie urzędu, no i tu gorzej, artykuł 286 kodeksu karnego. W pierwszym przypadku kodeks karny przewiduje karę do 3 miesięcy pozbawienia wolności, ale w drugim do 7 lat pozbawienia wolności. Powodem wszczęcia spraw karnych była kontrola działalności Federalnej Agencji Transportu Lotniczego w zakresie Państwowej Rejestracji Cywilnych Statków Powietrznych, które Ministerstwo Transportu przeprowadziło w lipcu ubiegłego roku. No to taki długi odpał mieli. Audyt wykazał, że po rozpoczęciu, no i tu jest wojny napisane, pracownicy agencji wyrejestrowali samoloty i śmigłowce, naruszając dekrety prezydenckie numer 81 i tak dalej, i tak dalej. Połowa tych dekretów jest tajna, więc może nie wiedzieli. Tak, nie mogli nie wiedzieć, tak. Według źródła Ministerstwa Transportu pracownicy Federalnej Agencji Transportu wycofali sprzęt z Państwowego Rejestru Cywilnego Statków Powietrznych bez pełnego kompletu dokumentów, podali sprzeczne, niedokładne informacje o lokalizacji samolotów poza Rosją. No i teraz tak, z 59 samolotów nielegalnie wywiezionych spod rosyjskiej jurysdykcji sprzedano 36. I tu mi się pierwsze pytanie, bo tego nie znalazłem, co z pozostałymi, co je nie sprzedano, oddano, ale czy się zaniedbały. Zaniedbały się. Hangarze i się rozpadły. Nabywcami, i tutaj jest to najpoważniejsze oskarżenie, no i tutaj prawdopodobnie te samoloty gdzieś się przedostały w ten sposób na Ukrainę, ponieważ nabywcami 21 samolotów i śmigłowców byli mieszkańcy państw spoza EUG, czyli tej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, z czego 8 sprzedano nieprzyjaznym krajom. W tym samym czasie, ale nie wymieniają na razie, ale pewnie za moment się dowiemy. W tym samym czasie statki
W tym samym czasie samoloty wypłynęły z Rosji pod pretekstem lotów czarterowych lub innych programów i miały wrócić, no i nie wróciły. Aha. Okej. Czyli rozumiem, że 36 sprzedano, a tych pozostałe to sobie wyleciały Zgubiono. i nie wróciły. Zgubiły się. No, Zgubiły się, tak? Tak, Rosjanie mówią, zagubiły się. 59 wyjechało, ale tylko 36 sprzedaliśmy, tylko 36. No to gdzie Faktury są na pozostałe 36? 21? Zgubiliśmy. Nie, no to dobre. No nie, 36, 50 to nie. No dobrze. Coś, ale jeszcze brakuje 23. 3. Ale 20, tu 1. Aha, dobra, 23. A nie, że byli mieszkańcy, bo część do EUG sprzedali. Okej, Tych dobra. 36. 21 poza, a nie wiem, powiedzmy tutaj 15, nie wiem, Kazachstan, Armenia, coś tam, nie? Mhm. Teraz tak, a więc tak, część nie wróciła, zgubiła się. Według tych informacji nie sformalizowano w żaden sposób czasowego ani stałego usunięcia samolotu. Czyli to taki kod Schrödinger jest, ale go nie ma, nie wiadomo gdzie jest. A, czyli w Excelu wyszło im, że są. W części. Tak, ale ich nie ma. Mhm. No tak. Znaczy w Excelu są, ale fizycznie ich nie ma. No to zaniedbanie ewidentne. No to dlatego jest zaniedbanie. To właśnie ta historia stała się głównym powodem rezygnacji we wrześniu 2023 szefa Federalnej Agencji Transportu Lotniczego Aleksandra Neradki, tak twierdzi gazeta Izwiestia. Były szef agencji może zostać teraz oskarżony w sprawie karnej. No ciekawa afera. Mhm. No ja tak myślę, że po każdej stronie to jest taki trójkąt bermudzki rosyjski. No. Więc one tam po prostu znikają, rozpływają się w powietrzu. Zgubienie kluczy to pikuś przy zgubieniu samolotu, to też prawda, a zgubić kilkanaście to już trzeba mieć niezwykły talent. Ale słuchajcie, to nie wszystko, bo my dzisiaj mamy tyle informacji, że ten program na pewno nam się nie zmieści w 20 minut. Rząd rosyjski ma kolejny plan, jak zwykle sprytny. Tutaj słuchajcie, środki wsparcia państwa nie są w stanie zapewnić samej Rosji trwałego wzrostu gospodarczego, dlatego konieczne jest wykorzystanie środków obywateli, powiedział podczas rosyjskiego tygodnia biznesu wiceminister finansów Federacji Rosyjskiej Iwan Czebeskow. Najważniejszym źródłem środków finansowych zapewniających zrównoważony wzrost gospodarczy są pieniądze inwestycyjne zarówno obywateli, jak i inwestorów instytucjonalnych. Mówimy o zrównoważonym wzroście, powiedział Czebaskow na wydarzeniu zorganizowanym przez Rosyjski Związek Przemysłowców i Przedsiębiorców. Kiedy mówimy o środkach wsparcia rządowego, rozumiemy, że jest ono dobre tylko na pewnym poziomie, dodał urzędnik. No na poziomie, na którym starcza wam tych środków zapewne. Później jest gorzej. Wcześniej szef Ministerstwa Finansów Anton Siłanow sugerował prezydentowi, żeby wykorzystać oszczędności społeczeństwa w celu, i tutaj mamy taki cytat, zapewnienia suwerenności finansowej i osiągnięcia rozwoju gospodarczego. Czyli rozszyfrowując to, trzeba zabrać pieniądze, żeby je wpompować w gospodarkę, aby wykazać wzrost gospodarki. Dziesiątki bilionów rubli osobistych oszczędności obywateli to dobry zasób, wyjaśnił. Zasób ten może zarówno generować dochód dla obywateli, jak i przede wszystkim powinien służyć dochodom obywateli i być wykorzystywany jako źródło rozwoju gospodarczego. Paweł, masz jakiś pomysł? Jakieś takie obligacje może oprocentowane, takie wojenne, takie typowo wojenne? Myślisz, że to taka sugestia? Myślę, że nie. Myślę, że będzie pośredni wariant jeszcze, ale no mniej więcej się do tego sprowadza. No, trzeba dofinansować, skorzystać. No, to jest jednak zbyt duża pokusa. Tutaj myślę, że pomysły będą się przewijać jeszcze tak do marca i po marcu, myślę, że tak po 18, no myślę, na początek kwietnia zostaną wdrożone.
Tak, Tak, a powiedzmy o jakich oszczędnościach mowa. Według Rossstatu na koniec 40 tam października bilionów. obywatele Rosji posiadali 62 biliony Już rubli 62. oszczędności. Gdzieś jeszcze im tak było 40, jeszcze znaleźli im. Ale ty podałeś dobrą kwotę. Spośród nich prawie 3/4 było zdeponowane w bankach, 46 biliona rubli. Reszta jest w materacach. Oni już materace z materaców chcą. Już liczą materace też. Powiem ci, że materace. To może być trudne w Rosji, żeby wyciągnąć. Mówi się, kości zostały rzucone, a w Rosji materace zostały zliczone. W przyszłym roku rosyjski rząd zamierza zmniejszyć wydatki budżetowe na wsparcie gospodarki narodowej o 6%, z troszeczkę ponad 4 bilionów do 3,8 biliona rubli. W 2025 o kolejne 16% do 3,2 biliona rubli. Zaoszczędzone pieniądze władze przekierują oczywiście na wydatki wojskowe, których udział w budżecie stanie się rekordowy od czasów sowieckich. No i drodzy widzowie, skądś te pieniądze w takim razie, które tu się uszczupliły, trzeba wyciągnąć. No i myślę, że te materace będą prute. Tylko że po wyborach. A rosyjscy obywatele będą mogli posiadać w Excelu na przykład jak te samoloty. Amunicję, tak, część samolotu, część również infrastruktury. Ale to jest fajne, bo wiesz, kupować, kolekcjonuje się jakieś karty czy coś, a tu w Excelu, patrz, mam 1/16 czołgu, a ty mi mówisz, że ja pieniędzy nie mam, nie? Albo mam 200 pocisków. No gorzej z tymi pociskami, bo to możesz potem ich nie mieć już. Dostajesz telegram, że zostało 0. Zero, ci wyzerowali pociski wszystkie, już nie masz. No tak. Dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie do następnej informacji. Tutaj mamy, że a później pieniądze się zgubią, jak samolot. Tak, wiesz co, możesz przejąć, bo mi pani ze szkoły dzwoni. Dobrze, to ja przeczytam swoją wiadomość, a później ty wrócisz do swojej. Słuchajcie, Putin wpadł na pomysł, jak zjeść ciastko i mieć ciastko jednocześnie. Rosyjski rząd ograniczy realne wydatki na naukę w 2024 roku, zapowiedział w czwartek prezydent Władimir Putin. Nominalne kwoty, choć odrobinę wyższe, nie pokryją inflacji. I to przyznał sam Putin na posiedzeniu Rady do Spraw Nauki i Edukacji. I tu mam cytat, w ujęciu realnym wydatki na naukę wciąż trochę maleją, trochę spadły, mam na myśli niezbędną korektę inflacyjną i jako procent PKB, tłumaczył się Putin. Według szacunków Wyższej Szkoły Ekonomicznej w ubiegłym roku budżet federalny przekazał na naukę 705 miliardów rubli, co stanowi 3% wszystkich wydatków. W 2024 roku kwota ta wzrośnie zaledwie o 2% do 719 miliardów rubli w ujęciu rocznym. W ujęciu realnym, biorąc pod uwagę inflację, którą Rosstat szacuje na 7,4%, organizacje naukowe stracą 5,5% środków. Oczywiście stracą więcej, gdyż ta realna inflacja jest wyższa, ale już nie siląc się na te wyliczenia, widoczne jest, że środki na naukę będą cięte i jak w każdym kraju jasne jest i klarowne, co to oznacza dla takiej gospodarki w dłuższej perspektywie. Udział wydatków na naukę w budżecie zmniejszy się 1,5-krotnie. Mimo to zadania stojące przed nauką, zdaniem Putina, nie uległy zmianie, więc on ma wciąż te same wymagania, natomiast nie chce dawać więcej pieniążków. Rosja znalazła się pod bezprecedensową presją sankcji i wymaga suwerenności przemysłowej i technologicznej, stwierdził. No i tu można podsumować, no tak, i najlepszym sposobem jest ograniczenie tych wydatków. W kluczowych obszarach najważniejszych dla rozwoju kraju, dla poprawy jakości życia obywateli, musimy zapewnić sobie własne technologie, podkreślił prezydent. Dodał też, że celem powinno być zajęcie przodujących pozycji na rynkach światowych w tych obszarach, w których rosyjscy specjaliści posiadają unikalne kompetencje. I tu jest gra dla Was. Wymieńcie proszę w komentarzach, o jakie kompetencje chodzi.
Zastrzegam, bimbrownictwo ja zgłaszam, więc wy musicie wykazać się większą kreatywnością. I jako przykład ogromnego sukcesu rosyjskiej nauki prezydent podał, i tu łapcie się krzeseł, sukces rosyjskiej nauki to nowa rasa kurcząt wyhodowana przez krajowych hodowców. I tu szczerze mówiąc, jak to czytałem, to parsknąłem śmiechem, bo nie wiedziałem, o którą rasę chodzi. Tą, co nie ma skrzydełek i udek, czy tą, co nie znosi jajek. Dajcie znać w komentarzach, co to będzie. Widocznie Paweł musiał szybko pójść. Tutaj mówicie, że został aresztowany przez FSB. Myślę, że nie. Natomiast mam jego wiadomości, więc przeczytamy sobie, co on napisał i może się pojawi w pewnym momencie. Komornicy odnotowali gwałtowny wzrost uzasadnienia skarg windykatorów. A żeby was nie rozpraszać, to zrobimy sobie tak może. O, i ja w tym drugim miejscu. O, w ten sposób będziemy mieli podgląd, a jak Paweł wróci, to się po prostu powiększy. Według Federalnej Służby Komorniczej w 2023 roku niemal co piąta skarga Rosjan na windykatorów okazała się uzasadniona, czyli aż co piątą udało się udowodnić, bo pewnie te skargi były wszystkie uzasadnione. Federalna Służba Komornicza uznała za uzasadnione 33% więcej niż rok wcześniej skarg na poborców. Wynika ze statystyk resortu. Paweł wrócił, damy mu jeszcze chwilkę i oddajemy mu głos. Pawle, zacząłem o komorniczej, pierwszy akapit przeczytałem, więc możesz zaczynać. Tak, o komorniczej, tak? Tak. Czyli tak, Federalna Służba Komornicza w 2023 uznała za uzasadnione 33% więcej tych przypadków niż rok wcześniej. I tak wynika ze statystyk resortu. Odsetek odwołań, w którym potwierdzone fakty naruszeń po stronie windykatorów wyniosły 19% ogólnej liczby rozpatrzonych wniosków obywateli. To najwyższy poziom od 2019 roku dla całego okresu publikacji danych o skargach dłużników. W porównaniu z 2022 udział uzasadnionych odwołań wzrósł o 5 punktów procentowych. Łącznie w ostatnim roku Rosjanie złożyli do Federalnej Służby Komorniczej 57 000 wniosków o naruszenia windykacji. No i to jest zbliżona liczba do zeszłego roku. Federalna Służba Komornicza prowadzi rejestr i nadzoruje profesjonalnych windykatorów, firmy windykacyjne. W 2023 Federalna Służba Komornicza odnotowała wzrost skarg na nielegalne działanie w zakresie windykacji należności przez firmy tutaj pożyczkowe, czyli te parabanki i instytucje kredytowej. To tłumaczy ogólny wzrost liczby uzasadnionych roszczeń od obywateli. No i teraz tak. Liczba udowodnionych skarg od tych parabanków wzrosła o 45%, to dużo, a dla banków o 36%. No i teraz jest najciekawsze, bo jak się tłumaczy ten wzrost skarg? Wzrost liczby udowodnionych skarg na windykatorów wiąże się z rozwojem praktyki procesowej, tak mówi Michał Aleksiejew, ekspert projektu Frontu Ludowego o prawa kredytobiorców. To nie liczba naruszeń rośnie, ale zrozumienie przez dłużników ich praw chronionych jest coraz lepsze. Skargi na naruszenia stają się bardziej szczegółowe i znaczące, pojawiają się odniesienia do przepisów prawa i utrwalenia naruszeń proceduralnych. No i co o tym sądzisz? Ja sądzę, że to jest tak jak z tymi kurczakami i jajkami, że społeczeństwo się wzbogaciło, więc je więcej jajek i kurczaków. Tak teraz po prostu społeczeństwo się rozwinęło i jest bardziej świadoma swoich praw. Stąd te skargi wynikają, a tak naprawdę jest ostro, jest rzeźnia. Ludzie, którzy... Ale poczekaj.
No dobrze, no to powiedz tak. Ludzie, Bo ja się którzy zgadzam z nim. pracują w tej branży, pewnie są coraz brutalniejsi, bo wiedzą też, że zegartyka i kto pierwszy, ten lepszy, kto się spóźni przy wyciąganiu tych pieniędzy, to nie dostanie nic. Tak. Więc teraz jest po prostu nawalanka, ile wlezie, żeby Jest coraz ostrzej, ale z drugiej strony, ponieważ on wskazuje, że te odwołania, no i ta liczba skarg jednak, no bo zobacz, jakby była nawalanka i ta nawalanka dotyczyłaby tych najuboższych, to ci ubodzy nie, bo powiedzmy, kto pisze skargi? Skargi pisze osoba, która wie, jak napisać skargę. A więc to by która jest wskazywało, wykształcona. że tak, że klasa średnia lub niższa ta klasa, tak, popada w coraz większe problemy, ponieważ no, ona jest w stanie właśnie tą skargę napisać, i z jednej strony coraz większa brutalizacja ściągania, a z drugiej strony myślę, że klasa średnia po prostu biednieje. Wchodzi w tą spiralę, wpada w tą spiralę. Tak. To jest to dokładnie, co przewidzieliśmy i to się wszystko dzieje punkt po punkcie. Słuchaj, ja przeczytałem w międzyczasie wszystkie swoje materiały, więc tobie zostaje ten ostatni, radarowy, głowa wam wybuchnie od tych liczb. Słuchajcie. Tak, słuchajcie, jak ja to czytałem, to 2 razy sprawdziłem. Jeszcze mnie prosił, żeby to potwierdzać w innych źródłach. No tak. Tak się dzieje. Flota fotoradarów w Rosji wzrosła w ciągu roku o 8%, a liczba mandatów wzrosła o 20%. To jest nic. Liczba mandatów wystawionych za pomocą fotoradarów przekroczyła 220 milionów. Wynika z danych MSW przekazanych komersantowi. Liderami pod względem kar dla kierowców są Moskwa, obwód moskiewski, 1/3 wszystkich naruszeń. I tutaj mamy tak, Moskwa 41 milionów, obwód moskiewski 30, no prawie też 40 milionów, bo oni to osobno liczą. Na kolejny, czyli 80 milionów, to jest jakiś w ogóle jakieś... Podaj liczbę w Polsce, żeby ludzie czekajcie. Na kolejnych miejscach Sankt Petersburg, obwód leningradzki 14 milionów, Tatarstan 8 milionów, Baszkilia prawie 7 milionów. Terytorium krasnodarskie 6 milionów, Samara 5 milionów, Nowosybirsk ponad 4 miliony. I sobie sprawdziłem, w 2022 polska policja wystawiła 2 miliony 600 mandatów, z czego nie mam najnowszych, wiem tylko, że w 2019 w wyniku działania fotoradarów nałożono 717 tysięcy mandatów, a więc tu są jakieś... 717 tysięcy. Wam się wydaje, że dużo płacimy mandatów fotoradarowych. W samej Moskwie i obwodzie moskiewskim 80 milionów. No to jest przecież... Ja pamiętam, że Rosjanie nigdy nie przestrzegali tych ograniczeń. Tam nikt nie jeździł zgodnie z przepisami, ale 200 milionów mandatów w rok? Jakieś kosmiczne jakieś informacje, to znaczy, że kilka mandatów się płaci. Przecież na autostradzie to ten fotoradar to tak jak taki ten kolorofon, nie, jak to się nazywa? Nie wiem. Co błyska na dyskotece po prostu tylko w rytm. I każde auto. Jak można wyrobić takie liczby? To jest niesamowite. Niesamowite, być może coś tu jest nie tak z tymi liczbami, będziemy jeszcze to dla Was sprawdzać. A my ze swojej strony dziękujemy, zapraszamy na komentarz dnia, zapraszamy również jutro na codzienny ekonomiczny przegląd oraz jutro nie będzie komentarza dnia, będzie dr Piotr Napierała, kontrowersyjna postać z pewnymi rzeczami, które mówi, często się zgadzamy, z pewnymi natomiast nie. Myślę, że warto poznać też różne perspektywy. Wcześniej był Piotr Zychowicz, teraz będzie Piotr Napierała. A więc słuchajcie, zaprosimy bardzo wszystkich Piotrów w Polsce. Wszystkich Piotrów, szykujcie się. Ale wszystkich doktorów nie zaprosimy, więc tutaj się nie obawiajcie, chociaż część być może się jeszcze pojawi. A my ze swej strony dziękujemy, życzymy miłego dnia, trzymajcie się, cześć. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem. Dziękujemy.